Każdy producent samochodów ma w swojej gamie swój ulubiony model. Takiego prymusa, oczko w głowie zarządu, ukochane dziecko. Dziecko, które przynosi mu pieniądze i dlatego właśnie jest ukochane. I dzisiaj właśnie takie ukochane dziecko w gamie Audi, czyli Q5. Nowa Q5. I żeby spędzić z nią tutaj 2 godziny, musiałem spędzić najpierw na lotniskach i w samolotach 20 godzin. Ale jestem i to będzie chyba pierwszy test w Polsce tego modelu. W zasadzie od momentu debiutu 15 lat temu Q5 jest jednym z najpopularniejszych modeli w gamie Audi. Tylko w zeszłym roku sprzedano jej 300 000 sztuk, pierwszej generacji prawie 2 miliony sztuk, a łącznie przez te 15 lat nabywców znalazło ponad 5 milionów Q5. Dlatego Audi w tym samochodzie, w nowej generacji też podkłada ogromne nadzieje. Tak ogromne, że postanowiło samochód zbudować na zupełnie nowej platformie PPC. PPE jest dla samochodów elektrycznych, a PPC jest dla samochodów combustion, czyli nadal spalinowych, i nowa Q5 jest samochodem nadal spalinowym, choć oczywiście będzie też miała zelektryfikowane napędy. PPE co sprawiło? Ano na przykład sprawiło to, że rozstaw osi jest dokładnie taki sam jak w poprzedniku, nie urósł nawet o milimetr. Na długość całe auto wydłużyło się o 35 mm, 3,5 cm. Na szerokość nieznacznie urosło, bo o 7 mm względem poprzednika, ale za to jest niższe, o 15 mm. Tutaj mamy wersję Sportback, ale tam możecie sobie zobaczyć na przykład ten niebieski, to jest taka wersja tradycyjna, klasyczna, w sensie może nie jeżeli chodzi o silnik, bo tutaj mamy SQ5 akurat, ale tam widzicie ten tył jest bardziej ścięty. W naszym przypadku tutaj wzięliśmy sobie Sportbacka i ten Sportback, tak jak w poprzedniku, ma tą taką kupkający tył, taki o, tak wygląda mniej więcej. Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci. Jeżeli chodzi o stylistykę, szczególnie z przodu, znaczy stylistykę przodu, o, dokładnie tak, no to ewidentnie widzimy, że mamy do czynienia z Audi. Niemniej fajnie, że parę elementów wprowadzono takich, które odróżnia to auto od A5 czy od nowej A6 stylistycznie. Natomiast nadal mamy duży single frame, mamy 3 pakiety stylistyczne. Pierwszy to jest taka podstawowa wersja, drugi to jest Advanced, trzeci to jest S-Line, no i oczywiście oprócz SQ5 tutaj mamy S-Line'a. Normalnie w S-Line są nieco powiększone te wloty powietrza tam po bokach i mają trochę inny kolor, znaczy znacznie inny kolor, bo taką ciemnioną satynę antracyt, coś takiego. Natomiast w tym wypadku mamy jeszcze pakiet Black z połykiem, znaczy z połyskiem. W związku z czym te wszystkie elementy, które tam są właśnie takie chromowane, antracytowe, to tutaj są lakierowane na czarno, dodatkowo lusterka i boczne listwy na drzwiach. Natomiast chciałbym Wam przeczytać, co napisali o tych reflektorach, które tutaj mamy. No więc napisali, że uwaga, cytuję, to jest z informacji prasowej polskojęzycznej już. Mocno wyprofilowane, rzeźbiarskie reflektory nadają Q5 wyrazisty, skupiony wygląd, manifestując jego zwinny i śmiały charakter. No nie wiem, co Wy tam w tym Audi bierzecie, no ale towar jest naprawdę mocny. No więc to są rzeźbiarskie reflektory. I oczywiście mają tutaj LEDy, takie wkomponowane. W momencie, kiedy zamówimy HD Matrixy, to możemy też sobie tutaj sygnatury świetlne zmieniać. Jak widać, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 15 takich diodek malutkich. Tutaj są już listwy świetlne i to wszystko razem ze sobą można mieszać. Powstaje nam 8 sygnatur świetlnych. Podobnie jest zresztą z tylnymi lampami. Czarna listwa, tutaj dolna, czarne obramowania na przykład tutaj wokół szyb, ciemnione szyby. To wszystko składa się na ten pakiet Black. No i z tyłu też mamy trochę ciemnych elementów. W wersji S-Line nieco inaczej też wygląda tutaj ten dyfuzor. No to wiadomo, że to w ogóle nie działa, natomiast podobno bardzo wypłaszczono tam pod spodem podłogę względem poprzednika, żeby trochę poprawić aerodynamikę. To, po czym można rozpoznać wersję spalinową, czyli 2.0 TFSI, to jest to. Czyli podwójna końcówka wydechu, one są takie prostokątne, rozrzucone na prawo i na lewo. Jak będziecie mieli diesla, to będziecie mieli podwójną końcówkę wydechu tylko z jednej strony, a jak to będzie SQ5, to będziecie mieli 2 podwójne końcówki wydechu. Tutaj dużo płaskiego tak naprawdę. Te powierzchnie są tutaj naprawdę bardzo, bardzo płaskie. Jedynym elementem, który przykuwa uwagę, ta listwa cała świetna razem z lampami, która taki efekt 3D powoduje. Zobaczcie, w jaki sposób to światło tutaj wystaje. No i to, czyli to, czym Audi zawsze co zawsze Audi umiało, a w Q5 twierdzi, że umie jeszcze bardziej, ponieważ są to OLEDy drugiej generacji. Łącznie tutaj jest ich aż 266 takich segmentów tych LEDów, ale
nie tylko można tutaj zmieniać sobie w nich te tak zwane, jak oni to nazywają, sygnatury, ale one też, zobaczcie, są aktywne. Widzicie teraz, jak się mienią, a jak podejdę bliżej samochodu, to nagle się zaświecają wszystkie, ponieważ mają czujnik zbliżeniowy. W momencie, kiedy samochód na przykład jakiś najeżdża na nie i podchodzi, to one wszystkie się rozświetlają. Oprócz tego mogą komunikaty wyświetlać, czyli na przykład jeżeli samochód stoi zaparkowany, nagle się zatrzymał i przed nim widać, że jest jakiś wypadek, jakaś awaria i musiał się zatrzymać, to tutaj wyświetlają się trójkąciki ostrzegawcze, żeby auta nadjeżdżające z tyłu wiedziały, że coś jest nie tak. Więc pełni to nie tylko funkcję wizualną, ale też funkcję bezpieczeństwa i naprawdę fajnie wygląda. Oczywiście w standardzie tego nie dostajecie, bo to jest Audi. W Audi trzeba za takie rzeczy dopłacić. Tak samo te lampy OLED-owe drugiej generacji też są dodatkowo płatne. Subiektywnie, całkowicie subiektywnie, to jest moja opinia prywatna, uważam, że to jest najładniejsze Audi z tej nowej linii. O ile A5 jakoś nie wzbudziła we mnie wielkiego entuzjazmu, jeżeli chodzi o stylistykę, podobnie A6, to ten samochód uważam, że stylistycznie im wyszedł. Choć oczywiście stylistyką nawiązuje do tych dwóch pierwszych, to jakoś jest taki, kurczę, trochę agresywniejszy, jednocześnie jest taki bardziej smoothy, fajne ma te przetłoczenia, zobaczcie, na dolne tutaj w drzwiach, takie przetłoczenie to górne łączące przednie reflektory z tylnymi lampami i nawet w wersji Sportback, których to wersji ja nie jestem zwolennikiem tych SUV-ów coupé, naprawdę wygląda po prostu dobrze. Według mnie, mówię. No to teraz to, co mamy tutaj pod maską. Czyli w naszym przypadku to znane od dawna 2.0 TFSI, dokładnie. Tylko ma tutaj 204 konie mechaniczne i 340 Nm. W ofercie jest też od samego początku 2-litrowy diesel i w ofercie od samego początku jest też SQ5 z 3-litrową benzyną, która ma 367 koni. Wszystkie już silniki, bez wyjątku, są z technologią Mild Hybrid. Co to oznacza? To oznacza, że mamy dodatkowy silniczek elektryczny, który ma 24 konie mechaniczne. On odpowiada za żeglowanie samochodu. On odpowiada nawet za to, że tylko na elektryce teraz możecie Mild Hybridem manewrować, czyli parkować albo cofać. I nie używa auto do tego silnika spalinowego w momencie, kiedy ma pełen akumulator. A ten akumulator tutaj w tym heavy'ie jest dosyć duży, bo ma 1,7 kWh, to jest mniej więcej takie jak w normalnych, klasycznych hybrydach. Czemu taki zastosowano? Ano właśnie po to, żeby więcej elektryka miała do powiedzenia w tym wypadku, w przypadku jazdy tym samochodem, czyli na przykład parkowania, czyli żeglowania, czyli na przykład też ten akumulator odpowiada za pracę klimatyzacji, czyli jak jedziemy, żeglujemy przy prędkości powiedzmy 140-150 na godzinę i na dworze jest gorąco, to klimatyzacja nadal porządnie chłodzi wnętrze, ponieważ używa do tego tej technologii elektrycznej, czyli dużego akumulatora, który ma prawie 2 kWh i silnika elektrycznego. Więc Audi twierdzi, że naprawdę do tego stopnia to poprawiło, że wreszcie też zupełnie inaczej działa tutaj skrzynia biegów, standardowa dla wszystkich wersji, 7-biegowa S-Tronic, czyli mówiąc inaczej DSG. No co tutaj więcej można powiedzieć? Silnik umieszczony wzdłużnie, jak widać, ale napęd Quattro ma Ultra, czyli mamy naprzód 100%, w momencie kiedy następuje tu jakiś uślizg, no to do 50% może iść na tylną oś, natomiast ta wersja, którą mamy, czyli 2.0 TFSI, występuje też tylko z napędem naprzód, a nie w Quattro. A Quattro, tak jak mówię, Ultra, czyli do 50% przez Haldex, tam na tył. Więcej nie. Bagażnik. Nie uzyskałem tutaj informacji, ile ma ten w Sportbacku. Podobno ten w klasycznej kupiące 520 litrów. Tutaj podejrzewam, że tych litrów może być ciutkę mniej, niewiele. Przez to, że ten dach jest taki bardziej opadający. Roleta porządna, ale niestety no nie wyjeżdża nam do góry elektrycznie, tak jak na przykład mamy w A6, że jest na prowadnicach i w momencie, kiedy otwieracie bagażnik, to ona sobie wjeżdża tam. Tutaj jest wyłącznie ręczna. Ale za to podobno, tego jeszcze nie sprawdzałem, pod podłogą mamy miejsce na nią wygospodarowane, gdybyśmy chcieli ją wyjąć. I rzeczywiście to miejsce jest, więc jak sobie zdejmiecie tę roletę, tak, o, fajnie, że ta półeczka tu blokuje się, dobrze. I wtedy co? I wtedy robicie tak, to wysuwacie. O, tu nawet, zobaczcie,
zrobiono takie specjalne wyżłobienie na to, o, w ten sposób. No i to jest fajne. Jeszcze oprócz tego dużo tutaj macie miejsca na jakieś szpargały, tam nawet jakieś plecaczki wejdą, więc to jest fajne i to rzeczywiście zdaje egzamin i bardzo prosto to zrobić. Cyk, proszę. I mamy roletę pod podłogą bagażnika. Z rzeczy fajnych, cięgnem składane oparcia foteli. Kolejna fajna rzecz, te fotele składają się w proporcjach 40, 20, 40, więc można sobie złożyć tylko środkowe i przewozić jakieś dłuższe przedmioty, na przykład parasolkę. O, proszę, tu mi tyle brakowało i teraz już mogę wzdłuż sobie przewieźć parasolkę. Jest siateczka i uchwyty montażowe do tej siateczki, więc można ją sobie zapiąć, przymocować tę parasolkę. Tu co mamy? Tu mamy bezpieczniki, tutaj mamy cięgienko do drugiej klapy, tutaj mamy haczyk, tutaj mamy przyciski do obniżania i podnoszenia samochodu, ponieważ w wypadku naszego egzemplarza mamy pneumatykę i rzeczywiście jak sobie przytrzymamy i on zjedzie maksymalnie, to zobaczcie jak idealnie obniżył się próg do załadunku. Ja go mam ciut powyżej kolana, więc naprawdę jest teraz nisko. Jeszcze zjeżdża. Wow! I to widać teraz, zobaczcie po kole, jak ono się obniżyło. No teraz mamy jak w samochodzie kombi wręcz. To już się zrobiło z Q5 bardziej Avant. Maksymalna różnica w położeniu tego zawieszenia pneumatycznego, czyli różnica pomiędzy maksymalną a minimalną wysokością, to 6 cm. W neutralnym położeniu, jak jedziemy, to jest podobnie jak ze stalowym, normalnym, klasycznym zawieszeniem. W momencie, kiedy jedziemy w trybie Efficiency albo Dynamic, to przy pewnych prędkościach on obniża się o 15 mm. Do jazdy terenowej jest w stanie podnieść się o 35 mm, a na postoju, tak jak teraz, jeszcze o kolejnych 10 mm, na przykład jeżeli potrzebujecie wyższego progu załadunkowego i teraz to jest dokładnie taki maks, czyli to co widzieliśmy przed chwilą, a to co widzimy teraz, to jest 6 cm różnicy, czyli o tyle. To najpierw tutaj się pakuje, o, jakbym tu siedział przed chwilą normalnie. Tak? No zobaczcie, mam tutaj miejsce na kolana, jest mi wygodnie, duży chłop, maksymalnie opuszczone. O, jeszcze jak troszkę pochylę, to w tej pozycji mogę sobie naprawdę jechać wygodnie i to bardzo wygodnie w dłuższą trasę. No, nawet sobie mogę kołyskę jeszcze tu zrobić. O, i podeprę sobie lepiej uda. W naszej wersji z tymi fotelami S-Line fajnie się wysuwają. O, jest petarda. I jak na auto, które ma 2,82 rozstawu osi i jest niedługie, bo ma tylko 4,70 m, to tutaj naprawdę jest tego miejsca galancie. Zobaczcie, na kolana, spoko. Tu są jeszcze takie jakby wyżłobienia. Tutaj mogę sobie stepować jeszcze nogami, bo jest tam dużo na stopy miejsca. Nad głową, pomimo tego, że mamy sportbacka, to tego miejsca zobaczcie ile jest. Naprawdę nie ma dramatu. Spodziewałem się, że tutaj będzie ciaśniej, a naprawdę nieźle zagospodarowano to wnętrze. Zaskakująco fajnie są wyprofilowane te siedziska boczne, ponieważ one mają trochę jakby podparcia tutaj bocznego na nogi i trochę takiego podparcia bocznego tutaj na plecy. I delikatnie tak jakbym, nie siedzę jak na ławce, tylko tak jakbym delikatnie wpadł. Wysoko jest też ta kanapa, bo zobaczcie, mam tutaj mimo długich nóg podparte ciągle uda. No, powiem Wam, to jest spore zaskoczenie i to takie pozytywne. Drugie zaskoczenie to jest to, że proszę, możemy przesuwać sobie zarówno to siedzisko, jak i tę drugą część, tylko tutaj już ono się, to skrajne lewe razem z środkowym przesuwa i 10 cm aż ma możliwość regulacji, więc wtedy powiększa nam się bagażnik. Bagażnik, zaznaczam, sprawdzaliśmy przy tej, pokazywaliśmy, no nie sprawdzaliśmy, na sprawdzanie z walizkami przyjdzie jeszcze czas podczas testów w Polsce, ale pokazywałem go Wam w takiej wersji, gdzie ona jest maksymalnie przesunięta do tyłu i teraz tak jak tutaj siedzę, też jest maksymalnie przesunięta do tyłu. Można regulować sobie oparcie, ale nie w tej wersji. Tutaj ono po prostu tylko się składa cięgienkiem, tutaj, które mamy umieszczone z boku. Nie, przepraszam, ma taki drobny zakres regulacji, ale naprawdę niewielki. O, zobaczcie ile to jest. O, to tyle. Można taką ciut bardziej pozycję leżącą, ale naprawdę nie jest to duża różnica. To mniej więcej tyle, czyli 15 cm. Z rzeczy praktycznych, fajne, widoczne isofixy, które proszę bardzo, odchylają się w ten sposób i mamy wtedy dostęp do zaczepów. Nic nam tutaj nie wypada, nic się nie poniewiera. Bardzo ładnie obity nawet ten boczek tutaj w drzwiach. Skóra, powiem Wam, nie wiem, czy w naszej wersji jest naturalna. Nie wygląda mi na takową. Nie doczytałem tego w informacji prasowej. Ta perforowana część jest miękka i przyjemna. Ta
trochę taka gumowata. Za to ładnie naprawdę zostało to przeszyte nawet tutaj z tyłu na fotelach. Klimatyzacja ma tutaj trzecią strefę, w której można sobie ustawić niezależną temperaturę. Są dwa nawiewy. W słupkach nawiewów nie ma. Są dwa gniazda USB-C. I te gniazda mogą opcjonalnie ładować z mocą 100 watów. To naprawdę dużo, ponieważ oznacza to, że spokojnie i bardzo szybko nawet baterię w laptopie sobie naładujecie. Bardzo wysoki tunel środkowy. Zobaczcie, jak cholernie wysoki. Więc to miejsce tutaj środkowe, no nie jest dla piątego pasażera zdecydowanie. Tutaj już głową dotykam sufitu. Nie mam gdzie położyć stóp, bo jakbym musiał je tu umieścić, to będę siedział w ten sposób, więc zdecydowanie dla kogoś, kto ma kikuty. Ewentualnie dla jakiegoś małego dzieciaczka, ewentualnie kogoś, kto będzie te boki trzymał tutaj po bokach tego tunelu środkowego. Niemniej na pewno nie jest to samochód 5-osobowy sensu stricte na długie trasy. Jeżeli chodzi o jakość, tutaj na drzwiach zawsze to sprawdzamy, to taki miękki materiał, chociaż brakuje mu, na przykład fajnie by było, jakby bardziej przypominał skórę i miał jakieś przeszycie. Tutaj to wszystko miękkie i to już skórkę przypomina, choć pewnie prawdziwą skórką nie jest. No niestety zaburzają tę taką ogólną, dobrą estetykę takie elementy jak to na przykład takie plastikowe, które wygląda jak ordynarny plastik wyciągnięty po prostu z innego samochodu. O ile ten tutaj jest fajny, ładny, to tutaj i ta zaślepka, zobaczcie jak wygląda i jak wygląda ten plastik. No nie jest to fajne. Już bardziej wybaczam ten plastik tutaj, który mamy, bo tutaj mamy miejsce na dużą butelkę naprawdę wody, no i tutaj to w każdym aucie tej klasy znajdziemy dużo plastiku, no ale ten element jest rażący, po prostu razi moje poczucie estetyki, natomiast tutaj z przodu niestety jest dokładnie to samo i zobaczcie jak to wygląda, jakby to było przeszczepione po prostu z innego samochodu i mówię, o kurna, pierwotnie tutaj mieliśmy zrobić przycisk do centralnego zamka, ale ostatecznie umieściliśmy go tutaj na tym dotykowym panelu. Swoją drogą ten dotykowy panel naprawdę zajebiście działa. Tutaj przeniesiono wszystkie, podobnie zresztą jak w A5, przeniesiono sterowanie światłami, tutaj jest sterowanie centralnym zamkiem, tutaj jest pamięć foteli, tutaj można blokować tylne drzwi, żeby dzieciaki nie wysiadły i działa to naprawdę super. Natomiast jedną rzecz jeszcze zobaczcie. Nie mogę natomiast nie zwrócić uwagi na ten detal na przykład, czyli na to jak wygląda boczek fotela w samochodzie, który tutaj jest 1,5 miesiąca na testach różnych. No tak, więc owszem, intensywnie użytkowany, ale już widać gdzieś tam jakieś zagniecenia. Natomiast ta skórka na tym fotelu sprawia wrażenie przyjemniejszej niż tam z tyłu. O, i Sofix jest nawet na fotelu pasażera. Środek. Do złudzenia przypomina to, co znamy już z A5 i co znamy z nowej A6. Przynajmniej mówię tutaj o tej części, czyli zakrzywionych ekranach. I Audi, wiecie jak napisało o tych ekranach? Już Wam mówię, też w informacji prasowej i też nie mogę sobie darować, aby tego nie zacytować. No więc, odpowiednio zintegrowane z wnętrzem ekrany. A z czym mają być do cholery zintegrowane? Z kołami, z silnikiem, czy może z jakąś łodzią podwodną? No wiadomo, że są zintegrowane z wnętrzem. Natomiast trochę szkoda, że nie postanowiono odróżnić tej Q5 od tych innych modeli pod tym względem, bo na przykład zobaczcie, wcześniej mieliśmy tak, że do modelu A4, A5 te Audi miały inne wnętrza, już jak od A6 w górę zaczynały te wnętrza też się od siebie różnić. A tutaj mamy A5, mamy Q5, mamy A6 i ta część tutaj dla nich jest wspólna. Trochę szkoda, no ale rozumiem oszczędności. Na szczęście tutaj wprowadzono trochę więcej zmian względem tamtych dwóch modeli. Jeżeli chodzi o wykończenie akurat i materiały, to mam wrażenie, że tutaj jest lepiej na przykład niż w A5. To jest przyjemne, tutaj ma fajne przeszycie. Tutaj mamy takie szczotkowane aluminium albo szczotkowaną stal. Wygląda to naprawdę fajnie, niemniej mogłoby być trochę lepiej zamontowane. Szczęśliwie same ekrany są zamontowane super. Konsola środkowa. Tutaj, zobaczcie, są takie wstaweczki z takim przeszyciem i wygląda to ładnie, natomiast szkoda, że nie jest miękkie. Tak samo tutaj od tej strony, gdzie kierowca często opiera i trzyma kolano. No i tutaj ten tunel centralny też nieco nam się rusza. Bardzo dużo tego piano, którego ja nie lubię, bo na nim będzie widać i już jest widać każdy kurz, każdy odcisk palca, no ale przynajmniej z daleka prezentuje się ładnie. Mamy selektor
trybów jazdy, tu w tym miejscu i to jest fajne, bo wystarczy go przycisnąć i proszę bardzo, zmienia nam się wszystko tutaj, ale oczywiście można też sobie sterować tutaj przyciskiem z ekranu. Mamy włączanie świateł awaryjnych, wyłączanie systemów kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu i to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o fizyczne przyciski. No jeszcze jest taki od zwiększania i zmniejszania głośności. W naszym wypadku mamy tutaj Bang Olufsena, który ma 16 głośników w całym samochodzie i gra naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Haptyczne przyciski na kierownicy, które ja już doceniłem w A6 i doceniłem w A5 i naprawdę działają bardzo fajnie, bo są responsywne, idealnie można trafić w ten przycisk, w który chcecie trafić i też działa to znacznie lepiej na przykład niż w niektórych samochodach z tej samej grupy, bo z Volkswagena wyposażony w haptyczne przyciski i zdecydowanie lepiej niż na przykład te haptyczne przyciski, które mamy w Mercedesie. Schowek o dużej pojemności, tak twierdzą, że powiększyli, no nie wiem o ile powiększyli, ale nieznacznie powiększyli, wygumowany tam od spodu, z fajną regulacją, już wzdłużną nie, ale można bardzo precyzyjnie na wysokość go sobie wyregulować, wtedy łokieć trzymacie tutaj, ręce na kierownicy, ona nie jest okrągła, tylko jest taka, zobaczcie, sześciokątna można by powiedzieć, ale w rękach leży całkiem dobrze. Multimedia, no ja akurat ten nowy interfejs Audi lubię, trzeba się do niego chwilę przyzwyczaić, ale jest dużo bardziej czytelny niż na przykład interfejs w BMW, bo te ikonki są tutaj rozmieszczone tak jak powinny, bo możemy już sobie zainstalować aplikacje ze sklepu, czyli na przykład YouTube'a albo Spotify. On ma prawie 15 cali, 14,5 cala, więc jest bardzo przejrzysty. Przez fakt, że jest zakrzywiony, to zobaczcie, siedzę tu oparty i tutaj mogę, nie odrywając łopatki od fotela, dosięgnąć do wszystkich ikon, które są tutaj z boku. Plus za to, że jest naprawdę responsywny, klimatyzacją się już steruje wyłącznie z tego punktu tutaj, czyli z ekranu. Nie ma żadnych fizycznych przycisków. Troszeczkę ta półeczka ma tę zaletę, że rzeczywiście możecie oprzeć sobie tutaj rękę, żeby na przykład sterować, żeby coś włączyć i wtedy jest to stabilniejsze. Natomiast też w te dolne ikony przez tą półeczkę będzie czasami trudniej trafić, kiedy nie oprzecie na niej ręki. O, bo tak widzicie, wtedy nie dostaje. Więc taki i plus i minus, ale wygląda fajnie. Tu mamy dodatkowy ekran, który nie jest w standardzie, tylko w pakiecie wyposażenia albo oddzielnie można go dokupić. Ma 10,9 cala i ma tryb prywatności. To jest coś, czego na przykład nie rozumiem, dlaczego nie ma w telefonach komórkowych. Tutaj już mogą stworzyć taki ekran, który w momencie, kiedy ruszamy, to kierowca przestaje cokolwiek na nim widzieć, ponieważ on ma aktywną tą powłokę zewnętrzną i w momencie, kiedy ruszamy, to nic nie widzi kierowca, a pasażer widzi na tym ekranie wtedy absolutnie wszystko i może na przykład pomóc ustawić cel nawigacyjny kierowcy, żeby on się skupił na jeździe, a pasażer sobie wszystkie wprowadzi dane, uruchomi muzykę, łączy sobie aplikację, może podczas jazdy oglądać sobie nawet YouTube'a. O, załaduje się? Proszę bardzo, nawet się załadował nam YouTube. No to co? To by się przejechać trzeba było teraz, nie? No dobra, to na początku... Przed ograniczenia w przejeździe. O, Skręć w prawo. zaczyna się, dobrze. Panią wyłączymy w takim razie, dobra. Mamy tutaj wszystko pokazane na nawigacji, dobrze. Mamy włączony tryb Efficiency, od takiego zaczynamy test. Czyli będzie nam działał tutaj Mild Hybrid i powiem Wam, że jego jestem najbardziej ciekawy w zestawieniu z tym nowym silnikiem elektrycznym i w tym nowym układzie, jak twierdzi Audi, z mocną baterią, no bo nigdy niestety nie działały dobrze te Mild Hybridy w Audi. Wiecie, jaki był tam problem. Zdejmujecie nogę z pedału gazu, samochód zaczyna się toczyć, wyłącza silnik elektryczny, spalinowy, kładziecie nogę na pedale gazu i następuje długa przerwa, zanim on dostarczy moc na koła. Zobaczcie, teraz wyłączył sobie silnik, bo widać po obrotomierzu, jest 0, kładę nogę na pedale gazu i raz, dwa, skrócono ten czas. Skrócono mniej więcej o 30-40%, natomiast nadal znowu sobie wyłączył, znowu się toczy, kładę, raz, dwa, no już przy drugim zaczyna jechać i wyraźnie zaczyna być to czuć. W poprzedniku było to dopiero jak do 3 doliczałem, więc jest lepiej. Natomiast bardzo fajnie działa tutaj pneumatyka. Ona jest też oczywiście adaptacyjna, to znaczy nie tylko się obniża, ale też utwardza sobie te amortyzatory i naprawdę działa to dobrze. To, co też tego Mild Hybryda już odróżnia od tych wcześniejszych, to to, że
jak przyhamowuje sobie, to on nie włącza od razu silnika spalinowego, tylko cały czas jedzie na elektryce. Dopiero w tej końcowej fazie hamowania, jakby jak zdejmę nogę z pedału gazu, to myśli, że będę w związku z tym przyspieszał i włącza silnik elektryczny. Zobaczcie, hamuje i nie włącza go, dopiero jak położę nogę na gazie, to jest włączony silnik i wtedy ta przerwa w dostawie mocy na koła jest, w zasadzie jej nie ma. To jest ciekawe, że w momencie, kiedy mówię o hamuje, widzicie, zero, kładę nogę na pedale gazu i on od razu zaczyna jechać, bo ciągnie sobie z tego silniczka elektrycznego. On pomimo niewielkiej mocy 24 koni, to ma 200 Nm i rzeczywiście dzięki właśnie temu ten Might Hybrid tutaj działa zdecydowanie lepiej niż działał we wcześniejszych modelach Audi. Zobaczcie, teraz mam ready, mam wyłączony silnik spalinowy, ale tylko położę nogę na gazie i on od razu zaczyna jechać z tego silnika elektrycznego. Dużo lepiej działa to niż jakikolwiek start-stop i dużo lepiej niż poprzednie Might Hybrydy. Tu trzeba Audi oddać, że poprawiło działanie tego systemu zdecydowanie. Odcinek pamięć tymczasowa, to sobie możemy tutaj wyzerować i zobaczyć, jakie będziemy mieli zużycie paliwa. Ta pneumatyka, tak jak powiedziałem, jest bardzo fajna. No nie mamy tutaj żadnej drogi z płyt, na której moglibyśmy tak jak w Grodzisku pojechać, no ale hiszpańskie drogi nie są zbyt dobrej jakości, przynajmniej niektóre. O i tak jak tutaj jedziemy po nierównym, to naprawdę ta pneumatyka super tutaj zdaje egzamin, a jedziemy w trybie efficiency. Tryb efficiency paradoksalnie jest takim trybem trochę sztywniejszym, ponieważ on utrzymuje samochód na nieco niższym tym zawieszeniu po to, żeby ograniczyć spalanie, no bo niższe auto, niższy prześwit oznacza trochę lepszą aerodynamikę i w związku z tym też niższe spalanie. Mamy też tryby balanced, to jest taki najbardziej zbalansowany, on też będzie się obniżał powyżej pewnych prędkości. Dynamic, który nam od razu obniża samochód, zobaczcie, on tutaj ma, ta zielona kreska to jest to położenie, na którym teraz jesteśmy i zaczyna je obniżać i tu jest ta kreseczka, do której zjeżdża, teraz zjechał o jakieś 10-15 mm właśnie. W trybie efficiency jest tak, że on go sobie teraz podniesie, a w momencie, kiedy osiągniemy prędkość autostradową czy ekspresową, czyli 120-140 km na godzinę, to on wtedy nam samochód znowu obniży, aby ograniczyć zużycie paliwa. A w trybie komfort, no to on pozostanie sobie na tym poziomie i przy wyższych prędkościach, dopiero przy około 150-160 zacznie obniżanie samochodu. Czy jakoś tak, możliwe, że którąś z tych danych porąbałem, ale no już mniej więcej wiecie, na jakiej zasadzie przynajmniej to działa. Bardzo musiałem się dużo o tym samochodzie nauczyć w bardzo krótkim czasie, bo informacje naprawdę dostałem dopiero dzisiaj de facto, więc jeszcze siedziałem, sobie przygotowywałem, więc uznajcie to za taki premierowy test nagrany po to za granicą, żeby ci, którzy się napalili na Q5 już co nieco o niej wiedzieli, natomiast myślę, że na taki test dużo dokładniejszy, po poznaniu samochodu, po pojeżdżeniu nim przyjdzie czas w Polsce. Bardzo fajnie radzi sobie w mieście i bardzo dużo w takim mieście używa elektryki. Zobaczcie, spalinowe samochody zazwyczaj w miastach naprawdę zużywają dużo paliwa. Im większe korki, tym więcej, bo to potrafi szybko rosnąć, a teraz mamy 8,5 litra zużycie paliwa. Jak na benzynowy silnik, jak na SUV-a, jak na auto, które waży prawie 2 tony, to naprawdę jest to niezły wynik. A tak jak powiedziałem, działanie tego Might Hybryda tutaj w ogóle nie irytuje. Rzeczy, które tutaj jeszcze mamy na pokładzie, to mamy ładowarkę indukcyjną, która jest dosyć słaba, bo ma tylko 15 watów, no niektórzy potrafią już lepiej, ale za to ma system chłodzenia, więc nie rozgrzeje Wam telefonu nadmiernie. Oprócz niej też są tutaj 2 gniazda USB-C i te mają moc ładowania nie 100, ale 60 watów, więc też nieźle wystarczy to i do jakiegoś telefonu z większym akumulatorem i bardzo szybko go wtedy naładuje i nawet do tabletu, a nawet do laptopa podładujecie sobie bez problemu. Przy takim mocniejszym wciśnięciu pedału gazu w trybie efficiency, czy tam efficient, jednak czuć to opóźnienie. No i czuć też, że samochód waży trochę więcej niż A5, w związku z czym ma ciut gorsze osiągi. Nie są one złe, bo 7,5 sekundy do setki w przypadku SUV-a to taki raczej normalny wynik, bym powiedział. Natomiast rzeczywiście, żeby wykrzesać trochę energii, wigoru z tych wszystkich koni mechanicznych, no to musicie depnąć tam głębiej ten pedał gazu. Jeżeli ktoś oczekuje fajniejszych wrażeń, takich subiektywnych, mówię o subiektywnych, bo obiektywnie będzie
tak samo na papierze w przyspieszeniu do setki, to powinien wziąć diesla, który ma 60 Nm więcej. Tu mamy 340 Nm, w dieslu jest tych Nm 400, więc różnica jest no 15, prawie 20%. Niemniej rzeczywiście wydaje się wtedy mieć sens, szczególnie jak częściej jeździcie w trasę takim samochodem. No i rozpędzimy się tutaj, widzę, do jakichś absurdalnych prędkości, chyba że zaraz się to zmieni i wjedziemy na pełnoprawną drogę ekspresową, tudzież autostradę. Za to jest genialnie wyciszony. W standardzie jest dźwiękoszczelna, czy tam dźwiękochłonna, tak to mówią, przednia ta szyba. Dodatkowo można dokupić sobie dźwiękochłonne szyby boczne, czyli podwójne i klejone. I naprawdę warto to zrobić, bo cisza jest tutaj niesamowita w tym samochodzie. Jestem w szoku. Jest jeszcze ciszej niż w A5. Natomiast zaskoczony jestem jakością prowadzenia tego samochodu. Tym, jak on skręca, jak on fajnie się tutaj łamie nam w tych zakrętach, jaki ma precyzyjny układ kierowniczy, jak dobrze zdaje egzamin to zawieszenie pneumatyczne w momencie, kiedy je trochę utwardzimy. No normalnie, powiem wam, że aż poczułem ochotę, żeby wejść sobie w Dynamica. I teraz w trybie Dynamic on sobie go obniżył, on sobie go utwardził, ale jednocześnie przestał działać w trybie Mild Hybrid. W ogóle nie wyłącza silnika spalinowego. On cały czas pozostaje na biegu, nie wchodzi w tryb żeglowania i różnica jest no znacząca i odczuwalna, zdecydowanie. No dobra, to pierwsze wrażenia za nami. No nie miałem możliwości w pełni go sprawdzić, choćby właśnie na dłuższym odcinku trasy ekspresowej czy autostrady i tego spalania, zużycia paliwa. Na to wszystko, mam nadzieję, przyjdzie jeszcze czas. Jak zaparkuję to auto na moim podjeździe, spędzę z nim parę dni i wtedy będzie taki rzeczywisty test. Natomiast mam nadzieję, że z tego sobie wyciągnęliście parę wniosków już, jeżeli jesteście zainteresowani nową Q5. W moim odczuciu jest to bardzo fajnie dopracowany samochód i tak jak powiedziałem, z tych trzech ostatnich najnowszych Audi, czyli A5, A6 i Q5, to właśnie ona zrobiła na mnie największe wrażenie. Jakością prowadzenia. Mild Hybrid działa podobnie już w A5, ale tutaj jakość prowadzenia jak na SUV-a, powtarzam, jest naprawdę wybitna. Zajebiście wyciszone wnętrze. Pomimo tego, że samochód ma 4,70 parę centymetrów długości, więc nie jest zbyt duży, tylko raczej to taki typowy przedstawiciel kompaktów, to tam z tyłu jest dużo miejsca. Bagażnik wydaje mi się przynajmniej na pierwszy rzut oka praktyczny, fajne, ma te schoweczki, ładnie można go zagospodarować. Zobaczymy, jak w praktyce będzie z naszymi walizkami, chociaż brakuje mu takiej roletki. Lubię intuicyjność tego nowego systemu multimedialnego. Nie do końca podoba mi się to, że zastosowano tutaj tyle piano w tej konsoli środkowej, ale to są takie czasy. No niemniej sprawia wrażenie naprawdę bardzo dobrego samochodu, ta Q5. Poza paroma detalami, które mogą w niej drażnić, irytować, ale na które da się przymknąć oko, to naprawdę jest fajnym wozem. No nie mogę znieść naprawdę tego, że tak ładne, estetyczne, fajne auto wizualnie, bo też mi się podoba najbardziej z tej trójki, o której mówiłem, no to w środku zastosowano gdzieniegdzie to jest tak, jakbyście mieli fajną, naprawdę ładną dziewczynę z takim pryszczem tutaj wielkim na czole. No to patrzylibyście tylko na tego pryszcza i trochę tak jest na przykład z tym wykończeniem tej klamki wokoło tutaj plastikowej. Ale mówię, duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o działanie Mild Hybrida, prowadzenie przede wszystkim, układ kierowniczy i zawieszenie, przynajmniej z tą pneumatyką Rebelka. I rzadko które auto w tej klasie ma pneumatykę, na to też trzeba zwrócić uwagę. I jak na kompaktowy samochód, to po prostu jest to kompletny i naprawdę udany wóz.